Moje szanowanie, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i dzisiaj witam Was w krótkiej, aczkolwiek intensywnej przygodzie z motocyklem Triumph Tiger Sport 660. Który stoi tutaj za mną. Znaleźliśmy się jak zwykle w trochę nieadekwatnym terenie do tej maszyny, ale zaraz to zmienimy. Jak możemy przeczytać na stronie Triumpha, jest to motocykl dedykowany po pierwsze dla tej raczej początkującej grupy odbiorców, znaczy początkującej na zasadzie takiej, że wiecie, te małe pojemności startowe mają już za sobą, czy jakąś tam 125, nie wiem, 205 czy whatever, a chcą wsiąść na pierwszy taki turystyczny motocykl, na przykład po przysiadce, nie wiem, Stridenta albo jakiegoś takiego miejskiego nakeda, chcą zaznać turystyki, proszę ja Was bardzo, najtańszy turystyczny Triumph w tym momencie dostępny w salonach. Voila, Sport. Powstał on na Tridencie, tak jak powiedziałem, i dzieli z nim wszystko to, co najlepsze. Niestety i stety. Dlaczego niestety? Dojdziemy do tego, jak będę mówił w trakcie jazdy, o silniku, o prowadzeniu i tak dalej. Natomiast na chwilę obecną skupmy się właśnie na zaletach i na budowie motocykla, który teoretycznie ma być pojazdem miejsko-turystycznym. I tak, bardzo fajna rzecz, to jest szyba. Jest ona stosunkowo wysoka i przypuszczam, że większej grupie osób będzie ona pasowała na wysokość. Natomiast spójrzcie, jak fajnie ona się reguluje. Teraz to tak topornie to trochę wyglądało w moim wykonaniu. Jest tu kilka pozycji regulowanych. Zakładam, że będziemy używali tego zero-jedynkowo, czyli dół i max do góry. Denerwuje mnie trochę sposób, w jaki to jest wszystko zmontowane. Zobaczcie, jak to się tutaj rusza. Jak te plastiki się tutaj wyginają. Nie wiem, czy te szpary tutaj między plastikami, one są zrobione celowo, czy o co chodzi, nie wiem, ale tutaj ta szpara też jest taka, nie wiem, nie jest to do końca estetycznie po mojemu zrobione. Tutaj kolejna szpara, czy to jest tak specjalnie właśnie, żeby one pracowały, żeby się, nie wiem, nie pękały, nie wiem. Natomiast to jest dziwne i tutaj ten cały nos faktycznie pracuje dość mocno. Nie przyczepię się do tego, jeśli po jakimś czasie to wszystko będzie trzymało, a nie będzie trzeszczało, bo teraz jak jest nowy, to oczywiście nie mam zastrzeżeń, nic mi nie trzeszczy, tylko jest ten taki dziwny efekt falowania, nawet przy większych prędkościach. Bo to nie tylko, że tutaj na bocznych drogach. Ogólnie ten dziobek bardzo ładny, dobrze, że nie poszli w taką modę tych takich, wiecie, nosków, tylko zrobili naprawdę fajnego, ładnego, sportowego turystyka, który przód ma bardzo oryginalny, tył, ten wydech, ten zadupek cały, mocno mi się kojarzy z motocyklem Kawasaki R6. Nie mamy niesymetrycznie umieszczonego amortyzatora, tylko centralnie tutaj wpakowany amor z regulacją. I co najistotniejsze, bardzo fajny detal, ta lampa. Ona jest w kształcie loga Triumpha, którego macie między nimi tutaj. Ale bardzo fajny akcent stylistyczny. 2 metry wzrostu w moim przypadku i powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie na tym siedzieć, bardzo wygodnie siedziało mi się na nim. Alien sporo niższy też siadł sobie na nim bez najmniejszego problemu, dosięgał nogami do ziemi, tak żeby było, wiecie, bezpiecznie. Dużo osób wciąż uważa, że to jest konieczność. Faktycznie przydaje się, zwłaszcza na początku kariery motocyklowej. Więc do turystycznych zastosowań faktycznie ja mógłbym go wykorzystać. Dość wygodnie tutaj miałem strzał 150 km, bez najmniejszego problemu byłem w stanie to pokonać. Natomiast nie korciło mnie, żeby jakoś specjalnie szybko tym jechać. A dlaczego? No to zobaczcie sami. Pierwsza podstawowa rzecz to jest silnik. Silnik to jest w ogóle coś, co Triumph robił pod prąd ewidentnie, bo 3 cylindrówki w żaden sposób doskonałym rozwiązaniem nie są, jeśli chodzi o budowę silników. Wręcz przeciwnie, w pewnych aspektach są głupie, konstrukcyjne, bo wiecie, mamy 3 cylindry, jeden nie ma pary.
która mogłaby go równoważyć. Plusy, jak widać na załączonym obrazku, są takie, że ten silnik jest bardzo, ale to bardzo żwawy. Tej mocy ma pod dostatkiem. Łatwiej jest niż w dwucylindrówce wydobyć tą moc, no ale ma swoje pewne konsekwencje technologiczne, z którymi trzeba sobie poradzić. I Triumph przez te lata działania z takimi silnikami ewidentnie wie, co robi i potrafi zrobić bardzo dobry, fajny silnik, który no całkiem fajne ma i przyzwoite osiągi. Nie wibruje jakoś specjalnie, chociaż teraz jadę 70 na godzinę, 80 prawie, 6 bieg i czuję takie drobne wibracje, wiecie, na nóżkach, chociaż bardziej na kierownicy. I nie jest to od drogi, ewidentnie od silnika. Skrzynia biegów z jednej strony jest tak beznadziejnie toporna i pracuje, jakby tam młotek o kowadło napierdzielał przy każdej zmianie. Taki metaliczny, bolący moje mechaniczne uszy dźwięk. Ale z drugiej strony precyzja wklepywania tych biegów jest na tyle odpowiednia i wystarczająca, że ciężko się tutaj przyczepić do czegoś. Widocznie jakieś konstrukcyjne zmiany musiały zajść. Motocykl jest jakby budżetowy, więc pewne cięcia kosztów musiały zostać poczynione i to w tej skrzyni biegów czuć. Natomiast nie miałem problemu z wrzuceniem każdego jednego biegu, z trafieniem w neutralny czy coś. Jest poprawnie, aczkolwiek faktycznie wydaje się być troszkę taka toporna, zwłaszcza jak użytkowałem, znaczy odbierałem ten motocykl, jechałem w takich typowo miejskich, miękkich butach, a później, tak jak teraz jadę już w typowo turystycznych, twardych i ten problem jakby znika, więc ten problem to niekoniecznie musi być problem. Na pewno co do skrzyni biegów mogę się przyczepić, to to, że jest krótka i faktycznie domyślam się, że tak jak był Trident zrobiony, tak przełożyli go tylko w nowe nadwozie i koniec. Na miasto rewelacja, przyspieszenia, wszystko są ok, natomiast na trasie ewidentnie brakuje mi jednego biegu albo mniejszej zębatki, bo ta jest ogromna z tyłu założona, więc może jakby wsadzić tutaj mniejszą zębatkę. Nie wiem, czy są dostępne akcesoryjne w Triumphie, ale domyślam się, że taki zabieg spowodowałby, pod warunkiem, że jeździcie w trasy, spowodowałby, że ten motocykl byłby właśnie bardziej taki na trasę przyjemny, ponieważ jak nim jechałem, to podobną trasę też w stronę do Michała Aliena robiłem ją na 350 Zontesa, na której miałem wyższe obroty, ale podobne spalanie i jechałem podobnymi prędkościami, bo tego nie chciało mi się połować, mówiąc krótko, na wyższych obrotach. Druga sprawa, dzięki temu takiemu zestopniowaniu skrzyni biegów mamy non-stop jakby dostępny ten właściwy zakres obrotów, ten najbardziej użyteczny dla tego silnika zakres obrotów. Tutaj ten moment obrotowy jest dostępny dość nisko, prawie jak na dwucylindrówkę przystało. Może nie na singla, ale wiecie, no zobaczcie, mam 6 bieg, 3000 obrotów, 65 na godzinę, bez żadnego zająknięcia, 100 i 5000 obrotów. Także i bardzo fajnie wykorzystuje potencjał tych 3 cylindrów. O, Triumph! Kurde, takie przeskakiwanie, no jest, nadaje się on na trasę, ale tak jak mówię, no wolałbym mieć troszkę mimo wszystko te dłuższe te biegi, żeby obrotów było mniej, żeby na tych większych prędkościach było fajnie, ale to też w kontekście podróżowania. Jazda po mieście, rewelacja, przeciskanie się między samochodami, nie ma nic dodać, nic ująć. Siedzimy na nim, właśnie pozycja jest dość ciekawa, bo siedzi się stosunkowo wysoko na nim, znaczy ja odczuwam tak, jakbym siedział na naprawdę wysokim motocyklu. W mieście widzę spokojnie ponad dachami samochodów i to jest bardzo fajne ze względu właśnie stricte daily commutera i nie jest za szeroki, więc tutaj kompaktowe wymiany nadwozia są ok. Bardzo fajnie się jeździ tym po mieście. Poza miastem
szybko pokonywane łuki, jazda szybka. Też nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Prowadzenie jest takie bardzo pewne i przewidywalne. Mam wrażenie, że ten sprzęt bardzo dużo potrafi wybaczyć. Do tego samo zawieszenie. Nawet tak jak teraz mam równą, fajną drogę, jedzie płynnie, tak fajnie pokonuje takie poprzeczne nierówności, tak bardzo miękko. Zawieszenie z przodu co prawda regulacji nie ma, z tyłu jest pokrętełko, które mam pod ręką, mogę sobie na bieżąco to regulować, jeśli będę miał taką potrzebę. I trochę za twardo, żeby jeździć faktycznie po jakichś szutrach, ale ten motocykl nie jest kompletnie na szutry przeznaczony, chociaż charakterystyka silnika pozwalałaby na takie zabawy, dlatego bardzo chętnie widziałbym w podobnych pieniądzach Triumpha w wersji takiej zamiast sport to właśnie może rally, coś ten desy, wiecie, bardziej turystyczny, troszkę wyższe zawieszenie, osłona pod silnik, żeby tam nie zrobić sobie kuku, bo tak jak dzisiaj jeździłem po tych wszystkich nierównościach, to w pewnym momencie się zastanowiłem, o kurde, on jest trochę za niski, czy ja czymś nie przywadzę. No nie przywadziłem na szczęście, ale było pewnie niejednokrotnie blisko. W każdym bądź razie na pewno domeną tego sprzętu będą właśnie asfaltowe odcinki, szybkie asfaltowe odcinki na tor, też nie bałbym się tego zabrać. Naprawdę fajnie, można się na tym nauczyć jeździć i bardzo dużo frajdy da, jak już umiecie jeździć i będziecie wykorzystywali potencjał tego motocykla w pełni. Podoba mi się licznik i to, jak został zaprojektowany. Teraz w dobie tabletów fajna odmiana, mamy go w pełni ciekłokrystalicznego, elektronicznego, ale jest tak ukształtowany, wiecie, nadaje szyku temu sprzętowi, prawda? Nie wiem też, o co chodzi z obrotomierzem. Jak przyciśnięcie powyżej 5000, on zaczyna migać, takie zwolnij, 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 nieekologiczny jesteś. A jak jesteśmy przy ekologii, tudzież ekonomii, pasowałoby powiedzieć, to tutaj przyznam szczerze, lubi sobie golnąć, ale to też jak wy lubicie sobie trochę łychę odwinąć. A tak jak jadę takim spokojnym tempem, 3,95, 4 litry na 100 km, średnie spalanie z dzisiejszej trasy wyszło mi 5,2, a w sumie, no nie no, dobra, prędkość średnia 64 już mi spadła, także tak znośnie bym powiedział, jak na 80-konną jednostkę napędową. No i co tu jeszcze mamy? Menu, ogólnie tutaj obsługa tego wszystkiego zajęło mi przyzwyczajenie się do tego z 5 minut albo i mniej, także spoko, nie ma jakichś zbędnych bajerów. Przyłączanie trybów jazdy jest, mamy road, mamy rain i to działa w trakcie jazdy. A tutaj ten ABS jest o tyle jeszcze ciekawy, że na hebel przedni działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali, ale na tylnym hamulcu troszkę jest jakby opóźniona jego reakcja. To znaczy, że w niektóre zakręty, jak wchodziłem, takie bardzo ciasne, to potrafiło dupsko się uślizgnąć na hamulcu, co no, mi osobiście się podobało. Może być troszkę przerażające dla początkujących, aczkolwiek trochę też to zachowanie było niekonsekwentne, bo nie zawsze mi się zdarzyło to, żeby on tak właśnie zareagował, więc nie wiem, od czego to zależy. Podsumowując na szybko tą maszynę, wyszedł Triumphowi bardzo fajny motocykl, nieźle wyposażony, fajnie skrojony, dwumetrowiec jak ja wsiądzie, niższy człowiek też wsiądzie, da się tym bardzo, bardzo ambitnie pojeździć po mieście, na tor też zda to egzamin, nie będzie to oczywiście przycinak, ale on da tam radę, na powinklach gdzieś tam bieszczadzkich no problemo, spokojnie bym tam się na nim widział i wybrał, aczkolwiek troszkę męcząca byłaby sama droga dojazdowa w takie fajne winkle, przez tą charakterystykę skrzyni biegów czy silnika. No ta zębata z tyłu jest ogromna, nie wiem dlaczego taką wsadzili, można byłoby to zmienić i seryjnie go zrobić bardziej właśnie tym turystykiem niż miejskim sprzętem, bo zakładam, że Trident będzie jeździł dokładnie tak samo. Także to jest taki chyba jego największy mankament, że on ma być dobry do wszystkiego, aż za bardzo uniwersalny jest.
nie skupia się na jednym konkretnej rzeczy i to jest chyba moje jedyne zastrzeżenie do tego sprzętu. A tak, cenowo jest spoko i mówię to w kontekście pojazdów, które się na co dzień zajmuję, które są coraz lepiej wyceniane, ale no, robi robotę ten sprzęt. Ładnie wygląda, naprawdę jest ciekawy. Nie byłem nigdy fanem stylistyki Triumpha 900 czy 1200, wydaje mi się zbyt płaskie, podobne do innych. Tutaj też oczywiście, jak już wspomniałem, są pewne podobieństwa do innych motocykli, ale mimo wszystko jest taki smaczek charakterystyczny dla tej marki i to za to ich szanuję. Fajne to jest, fajnie, że od tego zacząłem, właśnie od tego najmniejszego Tigera i będę sobie przechodził, a przynajmniej starał się przechodzić na kolejne, coraz to większe pojemnościowo sprzęty. No i to chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Jak zwykle, jak się podobało, zostawcie znak po sobie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.